Witam serdecznie. Dzisiaj po południu ropa naftowa w wakacje. Czy na stacjach będzie taniej? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam wszystkich do tego, żeby polubić nasz profil na Instagramie, ponieważ tam zamieszczam informacje, wykresy i różnego rodzaju inne ciekawostki dotyczące tego, co się dzieje z Ace Market U poza pracą w biurze. Zapraszam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest dom maklerski XTB, który oferuje teraz m.in. akcje ułamkowe. Akcje ułamkowe umożliwiają inwestowanie w niewielką część akcji wybranej spółki, dzięki czemu nie tylko zwiększają swobodę w doborze walorów do portfela, ale również ułatwiają kontrolę nad inwestycjami. Więcej szczegółów w linku w opisie i w komentarzu. Bardzo gorąco to polecam. Andrzej Stefaniak. Ropa naftowa w wakacje. Czy na stacjach będzie taniej? Oraz podtytuł tego wpisu jest taki: kto tak realizuje zyski na ryzyku na koniec półrocza? Ponieważ to, co się teraz dzieje, znamionuje takie zjawisko, jakim jest takie dostrajanie okienek na koniec pierwszego półrocza i na początku drugiego półrocza. Więc należy się zastanowić, co się teraz dzieje na rynkach związanych z ryzykiem. I będę się w tym materiale przede wszystkim koncentrował na zachowaniu surowców oraz na zachowaniu rynków emerging markets, ponieważ to, co się teraz dzieje, jest niezwykle interesujące i odbiega od tych schematów, które się dzieją od wielu miesięcy, od wielu tygodni na rynkach finansowych. Zaczynamy oczywiście od ropy naftowej, ponieważ jeżeli ropa naftowa w wakacje ma stanieć, to powinniśmy wkrótce obserwować także ostateczne pokonanie wielomiesięcznych minimów wsparć na rynku ropy naftowej. Ten wykres bardzo ładnie to pokazuje, że na przestrzeni ostatnich miesięcy strefa 65, 67, 70 dolarów wywoływała za każdym razem atak popytu. Prawdopodobnie Amerykanie odnawiali rezerwy strategiczne ropy naftowej, stąd też nie pozwalali na to, żeby trwale cena ropy naftowej spadła poniżej 70 dolarów. No i teraz jest pytanie, czy w końcu pozwolą i rynek spadnie bardzo wyraźnie poniżej tego wsparcia. Widać bardzo wyraźnie na tym wykresie dziennym, że te wsparcia mają duże znaczenie i dokładnie teraz w momencie tworzenia tego wpisu jesteśmy na nich, a zauważmy także, że za każdym razem, kiedy wzrostowe odbicie miało miejsce, to szczyt tego odbicia był ustanowiony niżej, a to jest klasyczne zachowanie sygnalizujące trend spadkowy i zachętę do tego, żeby złamać wsparcia. Dlatego też tytuł tego wpisu jest taka: czy ropa naftowa w wakacje potanieje i czy na stacjach będzie taniej, ponieważ jeżeli ropa naftowa nagle by spadła o te 10 dolarów, kilka dolarów, to w naturalny sposób na całym świecie wystąpi presja na to, żeby na stacjach benzynowych było taniej i żeby procesy dezinflacyjne jeszcze bardziej przyspieszyły. Oczywiście pamiętamy, że lokalna specyfika, na przykład w Polsce, jest taka, że PKN Orlen już zaczął sygnalizować, że za kilka dni obniży w wakacje ceny na stacjach benzynowych, ale generalnie na rynku światowym, jeżeli ropa naftowa w wakacje stanieje, to będzie także taniej na stacjach benzynowych i będzie to pewnego rodzaju ulga dla wszystkich, którzy w wakacje na półkuli północnej będą się udawać. No i to będzie także bardzo dobra wiadomość dla perspektyw inflacyjnych, o czym będzie zaraz. To, co się teraz dzieje, warto moim zdaniem także rozpatrywać w kategoriach długoterminowych, ponieważ długoterminowy wykres pokazuje nam, że te wsparcia w okolicach 65 dolarów nie wzięły się znikąd. Tam jest też ważna średnia, praktycznie roczna średnia, na którą inwestorzy zwracają uwagę, więc gdyby się okazało, że 65 dolarów na ropie naftowej WTI pada, otwiera się perspektywa do naprawdę spadku nie tylko o kilka dolarów, ale nawet o 10-15, ponieważ następne wsparcia są w okolicach 50-55 dolarów. No i pytanie jest, czy ten popyt, który się w ostatnich miesiącach, na przestrzeni ostatnich 9 miesięcy objawiał za każdym razem, jak ropa naftowa testowała okolice 65-70 dolarów, teraz też się pojawi. No i myślę, że część inwestorów wciąż na to gra, ale moim zdaniem rośnie szansa, że teraz ten popyt puści i że cena wyraźnie spadnie. Dlaczego tak sądzę? Ponieważ trwa teraz globalna presja na to, żeby pozbywać się ryzyka. Ponieważ pytanie jest, kto tak realizuje zyski na ryzyku na koniec tego półrocza, bo te zjawisko wyprzedaży ryzyka i końcówki półrocza moim zdaniem warto połączyć. I zachowanie cen surowców, ponieważ obserwujemy spadki ceny węglowodorów, miedzi,
obserwujemy spadki ceny złota, to tak jakby układały się pięknie w jeden scenariusz, jakby były jednym wielkim puzzlem, który pasuje do siebie i sygnalizuje, że ktoś po prostu realizuje zyski na surowcach, obawia się ryzyka i pozbywa się go na trwale. Pierwszy węglowodór to jest ropa naftowa, teraz gaz ziemny. Widzimy tutaj, że w krótkim terminie nie ma wzrostu ceny gazu w Europie nad poziom 40 euro. W długim terminie widzimy, że mamy do czynienia teraz ze stabilizacją. Przypominam, że te wzrosty były wywołane perturbacjami w Europie, ale nie związane z konfliktem geopolitycznym. Natomiast zachowanie ceny gazu w Stanach Zjednoczonych jest troszeczkę odmienne, ale też widać, że presja na wzrost występuje. Dlaczego te węglowodory są takie ważne? Ponieważ w mojej ocenie bardzo proste modele jednoznacznie nam sygnalizują, jakie jest silne powiązanie, korelacja zachowania ropy naftowej z inflacją konsumencką w Stanach Zjednoczonych. Widzimy to na wykresie, że ta korelacja jest praktycznie 1:1, a w Europie z gazem. I tu także widzimy bardzo ścisłą korelację i powiązanie, więc jeżeli ropa naftowa, gaz ziemny, węglowodory, surowce będą spadać, to ta presja na dezinflację, na przyspieszenie nawet procesów deflacyjnych w Europie, w Stanach Zjednoczonych wystąpi. A widzimy to bardzo czytelnie, zwłaszcza na tych danych, które się teraz cząstkowo pojawiają dla różnych krajów, ale zanim porozmawiamy o tych krajach, warto jeszcze zobaczyć wykres inflacji na całym świecie. Ten wykres, który tutaj jest, pokazuje, jak zachowuje się inflacja w ostatnich latach na całym świecie i widzimy, że zjawisko inflacyjne nie było tylko lokalną specyfiką naszą krajową, ale występowało na całym świecie. Szczyt inflacji według Bloomberga miał miejsce na przełomie października i listopada poprzedniego roku i teraz te procesy, które mają związek z dezinflacją, z efektem bazy, będą kulminowały właśnie w październiku i w listopadzie, czyli w momencie wyborów w Polsce, więc te efekty statystyczne będą najmocniejsze właśnie wtedy, a jeżeli dodatkowo nałoży się na to zachowanie światowej gospodarki, spadek popytu, jakieś osłabienie gospodarcze, no to w takiej sytuacji jeszcze ten czynnik może dodatkowo spotęgować efekt dezinflacyjny i ta inflacja jeszcze mocniej zacznie przyspieszać w dół i będziemy się zbliżać do celów inflacyjnych różnych banków centralnych na całym świecie. A z tych cząstkowych danych widzieliśmy dzisiaj dane o inflacji konsumenckiej i producenckiej dla Włoch i ona ewidentnie dalej spada. Wkrótce może się tak zdarzyć, że inflacja producencka, znaczy deflacja producencka we Włoszech stanie się największa w historii w ogóle XXI wieku, więc widzimy, że przyspieszenie tych procesów deflacyjnych, bo już mówimy nawet o deflacji we Włoszech na inflacji konsumenckiej ma miejsce i widzimy to także w innych częściach świata, o czym było w ostatnich materiałach na kanale. Zachęcam do tego, żeby się z nimi zaznajomić. Natomiast taką ciekawostką było zachowanie inflacji producenckiej na Słowacji, gdzie ona zaskakująco wzrosła, ale jak widzimy te cofnięcie od swoich szczytów, to widzimy, że tendencja na dezinflację także tutaj występuje. Ta inflacja producencka na Słowacji była praktycznie 2,5-krotnie wyższa niż miało to miejsce w Polsce, więc widać, jakie jest duże uzależnienie słowackiego przemysłu od tego, co się dzieje na globalnej inflacji. Jest to przede wszystkim związane z tymi silnymi powiązaniami gospodarki słowackiej z Niemcami, z Europą Zachodnią. Inne węglowodory, czyli gaz ziemny w Stanach Zjednoczonych, tak jak już powiedziałem, zachowuje się troszeczkę odmiennie niż to, co się dzieje w Europie. Warto być tego świadomym, ale także wspomniałem o spadkach ceny miedzi i właśnie zaczynamy łamać pierwsze wsparcia. To jest zła wiadomość dla ryzyka, a także złoto zachowuje się słabo i bardzo podobnie zachowuje się srebro. Dlatego też jest coraz bardziej prawdopodobne, że uzasadnione staje się twierdzenie, że ktoś realizuje zyski na ryzyku, na koniec półrocza stara się zrealizować te zyski, zamknąć pozycje związane z ryzykiem i czekać, co się dalej wydarzy. Dlatego też prawdopodobnie początek nowego półrocza także będzie obfitował w otwieranie pozycji na nowe, pozycjonowaniem się na nowe półrocze, dlatego też przed nami podwyższona zmienność, duże wahania i to pomimo, że na północnej półkuli rozpoczynają się letnie wakacje.
Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam jeszcze raz, tam na dole w opisie i w komentarzu są podlinkowane bardzo ciekawe raporty, z którymi warto się zaznajomić. Pierwszy to jest webinar o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni traderzy. Warto się z tym materiałem zaznajomić oraz o tym, czy widmo recesji będzie teraz straszyć rynki finansowe. Oba te raporty i wszystkie inne są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Warto się naprawdę z tymi materiałami zaznajomić, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesów na rynkach finansowych, na swoich kapitałach. No i teraz przejdźmy do rynków światowych, innych rynków i różnych innych aktywów. Ale pytanie o to, kto tak realizuje teraz zyski na ryzyku na koniec półrocza, moim zdaniem ma bardzo duże odzwierciedlenie na zachowaniu krajowej waluty. Dzisiaj znowu obserwujemy dynamiczne osłabienie krajowej waluty względem euro, względem amerykańskiego dolara. No i pytanie jest, czy to, co się wczoraj wydarzyło na giełdzie, czyli na samym początku sesji amerykańskiej doszło do mocnego spadku, nie było wywołane właśnie tym, że ktoś z Wall Street, z Amerykanów postanowił zamknąć długie pozycje w polskich akcjach, sprzedać polskie akcje i to doprowadziło do spadków. I pytanie jest, czy to się teraz powtórzy, ponieważ widzimy równolegle osłabienie krajowej waluty w sposób dynamiczny w Polsce i to nawet pomimo tego, że raczej euro-dolar utrzymuje się w tendencji wzrostowej niż spadkowej, czyli coś tutaj ewidentnie jest takiego specyficznego dla lokalnego rynku, ale w szerszej perspektywie do czasu utrzymania indeksu WIG20 nad poziomem 2000 punktów, jednak scenariusze prowzrostowe są faworyzowane, mają większe prawdopodobieństwo realizacji niż 50%, ale gdyby ten poziom 2000 punktów był złamany, to sytuacja diametralnie i momentalnie się zmienia w krótkim terminie na prospadkową. Nie widać tendencji na wyprzedaż polskich obligacji, czyli ewidentnie ktoś związany z ryzykiem materializuje tą sprzedaż i sprzedaje, pozbywa się polskich aktywów. Dlatego też zobaczymy, co się dalej wydarzy. Ten poziom 2000 punktów na indeksie WIG20 moim zdaniem jest kluczowy, a cały czas spodziewam się presji na polskie obligacje i złamania ostatnich wsparć. Rynek światowy na amerykańskich obligacjach niewiele się dzieje. Ta miesięczna konsolidacja cały czas jednak trwa. Widzimy tą roczną linię trendu spadkowego, która zaczyna wspierać rejon 3,90% na rentowności, gdyby jednak poszło wybicie górą na amerykańskich papierach. Warto także obserwować euro-dolara, jednak cały czas jesteśmy nad poziomem 1,09, więc scenariusze prowzrostowe są tutaj faworyzowane. No i drodzy Państwo, pytanie, co dalej z amerykańskim dolarem? No i Bloomberg zrobił taki raport, pokazuje tutaj jego wyniki i zobaczmy, że zdecydowanie najbardziej prawdopodobny jest scenariusz dalszych wzrostów, ale nie jakichś dynamicznych, dotarcia w rejon 1,10. Jeżeli pojawią się dane makroekonomiczne w następnym czasie, które będą faworyzowały właśnie takie scenariusze, a nawet pomimo tych danych makroekonomicznych, to Bloomberg raczej spodziewa się wzrostów niż spadków euro-dolara. No i teraz dolar JPY, ponieważ tendencja wzrostowa wynosi nas na nowe maksima. Mamy teraz pytanie, czy wkrótce Bank Japonii zacznie interweniować, ponieważ te interwencje są bardzo silnie skoordynowane z działaniem innych banków centralnych i tymi poziomami, które w ostatnich miesiącach były obserwowane na jenach japońskich. Natomiast moim zdaniem warto także przeanalizować wykres, który pokazuje na jakich poziomach i co robił dokładnie Bank Japonii, gdzie zaczął sprzedawać jeny, a gdzie kupować jeny i na tym wykresie widać także, jakie są wartości poszczególnych interwencji, więc moim zdaniem warto sobie zapamiętać ten wykres, który sygnalizuje nam, że te najbardziej optymalne wartości pary dolar do jena są mniej więcej w pasie 125-135, no i że tam jakoś nie ma zbyt dużej ilości interwencji, natomiast im bardziej jesteśmy odchyleni od tego pasma wahań, tym bardziej Bank Japonii stara się interweniować na rynku jena, czasem go sprzedając, a czasem go kupując. No i teraz rynek ryzyka, czyli przede wszystkim indeksy giełdowe. W pierwszej kolejności chciałbym zwrócić uwagę na to, gdzie są najtańsze spółki na całym świecie spośród giełd tych najbardziej rozwiniętych. No i okazuje się, że najtańsze spółki są teraz w Japonii na indeksie Nikkei. Prawie 44% spółek jest notowanych teraz poniżej swojej wartości księgowej, i to wszystko pomimo tego, że giełda, czyli indeks Nikkei tak dynamicznie zaczął
rosnąć, więc naprawdę pytanie jest takie, czy będziemy świadkami kontynuacji tej tendencji wzrostowej na giełdzie w Japonii i czy czasem wkrótce, być może nawet już w tym roku, zaatakujemy maksima wszechczasów z 1990 roku. Dlatego też, moim zdaniem, takie uzasadnienie fundamentalne wzrostów Nikkei jest tutaj jak najbardziej prawidłowe, ponieważ widzimy, że jest bardzo duża ilość spółek po prostu niedowartościowanych nawet względem wartości księgowej. Zobaczymy, czy taka fala realizacji zysków na ryzyku pojawi się na indeksie Standard & Poor's. Wczorajsza sesja mnie, powiem szczerze, zaskoczyła. Moim zdaniem te ostatnie wczorajsze minima i minima sprzed 2 dni są punktem odniesienia teraz w sytuacji, gdyby nawrót tendencji spadkowej miał miejsce. Na następnym wykresie widzimy, jakie jest powiązanie małych spółek technologicznych z amerykańskimi obligacjami, jak te spółki technologiczne są wrażliwe na zmianę rynkowej stopy procentowej, czyli tej rentowności dziesiątek, i że im niższa jest rentowność amerykańskich obligacji, tym bardziej kapitał pcha się właśnie w spółki technologiczne, więc jeżeli doszłoby do spadku w rentowności amerykańskich obligacji, to znowu kapitał będzie pchany w spółki technologiczne. Takie są wnioski. No i oczywiście widzimy także, że te małe spółki nie są teraz, że tak powiem, modne, ponieważ ten wykres bardzo ładnie to teraz nam obrazuje. Indeks DAX stara się wrócić nad 16 000 punktów. Na razie moim zdaniem się to nie uda. Ta relatywna słabość europejskich parkietów jest coraz bardziej widoczna. No i na koniec Bitcoin, ponieważ Bitcoin cały czas żyje swoim własnym życiem, ale warto zwrócić uwagę, że każdy kolejny szczyt jest ustanowiony niżej, a każdy dołek wyżej, więc mamy klasyczną budowę konsolidacji, a jako że tendencja wzrostowa raczej faworyzuje scenariusze prowzrostowe w średnim terminie i nawet w długim terminie, więc moim zdaniem jest większe prawdopodobieństwo niż 50%, że następna fala wzrostowa wybije rynek nad poziom 31 000 dolarów, niż wróci dynamicznie rynek do spadków. Natomiast oczywiście należy być czujnym, bardzo bacznie obserwować to, co się dzieje, ale wykresy jednoznacznie zwiększają prawdopodobieństwo powyżej 50%, że jednak rynek pójdzie w górę niż w dół. Ale bądźmy oczywiście przygotowani na wszystkie scenariusze. W tym miejscu jeszcze raz zachęcam do specjalnych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu. Specjalny webinar o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni inwestorzy, oraz materiał poświęcony temu, czy widmo recesji teraz będzie odciskało swoje piętno na rynkach finansowych i będzie je straszyć. Te materiały podlinkowane są tam na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam także wszystkich do polubienia, obserwowania naszego nowego profilu na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po wyjściu z naszego biura. I oczywiście życzę stopy zwrotu, wszystkiego dobrego i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.